Uszanowanie YouTube. Może tego nie widać na niebie, ale sezon wakacyjny jest w pełni, a co za tym idzie, może się zdarzyć, że będziecie biegać w podróży. Dlatego zdecydowałem się nagrać ten film, który właśnie oglądacie, w którym zdradzę Wam kilka moich rad odnośnie właśnie biegania i podróżowania. Zapraszam na intro. Jak możesz biec tak szybko z tymi dreadami? Szybkość. Jeśli lecicie samolotem, no to pewnie chcecie zaoszczędzić każdy możliwy centymetr bagażu, czy to podręcznego, czy tego rejestrowanego. Dlatego biorąc buty do biegania, no już rezygnujecie z części tego bagażu, ale żeby zaoszczędzić miejsce, no to możecie do środka, do cholewek tych butów wsadzić czy to koszulki zwinięte w rulonik, czy jakieś skarpety, czy tam mniejsze części garderoby jak spodenki, dzięki czemu to miejsce w bagażu zaoszczędzicie. A co do pakowania, no to oczywiście polecam brać te wszystkie rzeczy biegowe, jak buty i cały strój, w którym chcecie biegać, w bagażu podręcznym, zwłaszcza jeśli jedziecie na zawody, no bo linie lotnicze z czasem lubią zagubić ten bagaż rejestrowany, a jeśli macie jakiś ważny start zagraniczny, jakiś fajny na przykład maraton zagraniczny, a zagubi Wam się bagaż, w którym macie strój, buty do biegania i tak dalej, no to będzie to dodatkowy stres, którego moim zdaniem lepiej uniknąć. A jeśli jesteście w jakimś nowym dla siebie miejscu, czy to w Polsce, czy za granicą, i nie do końca wiecie, gdzie macie biegać, z jakich tras korzystają lokalsi i jak biegać, żeby po prostu nie kręcić sobie jakichś kółek wokół hotelu, czy wokół znajomych rejonów, no to polecam skorzystanie z dwóch narzędzi. Pierwszym z nich, jeśli korzystacie ze Strawy, no to jest tak zwane Strava Heatmaps, na którym są pokazane wszystkie ścieżki tych lokalnych biegaczy, gdzie oni najczęściej biegają. Dzięki temu możecie sobie wyznaczyć swoją własną ścieżkę, swoją własną trasę, po której będziecie biegać. A drugim narzędziem, z którego no ja w większości korzystam w nowych miejscach, w takich miejscach turystycznych, no to jest po prostu planowanie kursów Garmina. Tam to dla mnie działa naprawdę bardzo fajnie, bo po prostu ustawia się pineską nawet punkt początkowy kursu, klika się w Garminie ile mniej więcej chce się pokonać kilometrów, klika się jaki kierunek ruchu, bo można wybrać 4 ruchy, czyli nie wiem, wiecie, północ, południe, wschód, zachód. No i Garmin właśnie na podstawie tych najczęściej używanych ścieżek przez biegaczy, podobnie jak to używa Strava, wyznacza Wam jakiś kurs, po którym możecie biegać. Ten kurs potem wgrywacie sobie do zegarka i zegarek już Was nawiguje podczas ruchu, podczas biegu. Dlatego tutaj macie pewność, że na pewno się nie zgubicie. Teraz krok, który polecam wykonać podczas każdej podróży za granicę, czy to biegowej, czy też niebiegowej, bo po prostu ułatwia to życie i tak spokojniej się podróżuje. O czym mówię? No o tym, żeby pobrać sobie mapy offline Google'a, mapy okolic, do których jedziecie. Możecie sobie nawet pobrać cały kraj, jeśli Wam będzie to potrzebne. A to jest przydatne do tego, jak nie będziecie mieli internetu w telefonie, gdzieś sobie wybiegniecie, nie wiadomo gdzie, gdzieś daleko. Nie wgracie sobie nawigacji do zegarka, tak jak mówiłem chwilę wcześniej, i nie wiecie, jak wrócić do swojego hotelu czy do swojej okolicy, no to wtedy sobie w te mapy offline wchodzicie i spokojnie możecie korzystać z nawigacji. Drugim takim narzędziem też, które warto sobie pobrać, no to jest, jak macie tłumacz Google'a, no to możecie pobrać sobie analogicznie język kraju, do którego jedziecie, i z tego języka wtedy będziecie mogli sobie
z tego translatora korzystać na miejscu, czy to spytanie drogi lokalsów, czy w ogóle o cokolwiek będziecie chcieli ich spytać, no to wtedy możecie sobie korzystać z tego tłumacza offline. Następnym elementem, który warto sobie przygotować, jest taki troszkę pakiet przetrwania za granicą podczas biegania, a w tym pakiecie wiadomo, telefon najlepiej naładowany, warto sobie wziąć kartę, warto wziąć sobie gotówkę, jeśli na przykład wybiegniecie do jakiegoś miejsca, gdzie nie będzie można płacić kartą, a będziecie chcieli sobie kupić czy to coś do picia, czy coś do jedzenia, czy nawet wrócić taryfą już jak wybiegniecie za daleko od miejsca docelowego, to wszystko warto też mieć przy sobie. Oczywiście też zawsze warto brać picie, czy to w formie soft flasku, czy w formie butelki, bo jeśli to jest nowe miejsce, no to nie macie pewności, że za rogiem będzie sklep, a jak was najdzie nagłe pragnienie, no to lepiej to picie mieć ze sobą. A w telefonie warto zrobić sobie też zrzut ekranu ze strony lokalnej strony hotelu, w którym mieszkacie, żeby w razie czego móc go pokazać taryfiarzowi, który będzie was ewentualnie wiózł do tego hotelu, jeśli będzie taka potrzeba. A jeśli podróżujecie do krajów, gdzie temperatura znacznie różni się od tej, którą można znaleźć w Polsce, którą można odczuwać w Polsce na bieżąco, czy będzie po prostu dużo cieplej, czy będzie dużo zimniej, no to przez pierwsze 2-3 dni, jeśli macie taką możliwość, oczywiście odpuśćcie sobie te mocniejsze treningi, dajcie sobie czas na aklimatyzację, dajcie sobie czas na takie spokojniejsze bieganie, krótsze bieganie, żeby wasz organizm po prostu nie dostał szoku takiego troszkę biegowego, żeby wam nie wyrzuciło jakiegoś błędu systemowego, tak mówiąc troszkę informatycznie. A na te mocniejsze treningi przyjdzie czas właśnie po tych kilku dniach. Bierzcie pod uwagę też to, że jeśli temperatura jest wyższa, no to też wasze tętno automatycznie będzie wyższe, no i przez to ciężej wam będzie się biegać w tym tempie, w którym biega wam się, powiedzmy, komfortowo w Polsce. Zawsze to będzie taki delikatny przeskok o te nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund na kilometr. I teraz ostatnia porada, ostatni tip, za który może wam podziękować rodzina. Wykorzystajcie swój trening biegowy do tego, żeby po prostu pozwiedzać okolice, zobaczyć, gdzie dookoła są jakieś ciekawe miejscówki, fajne knajpy, coś do pozwiedzania. A zróbcie to najlepiej biegając rano. No bo rano jest mniejszy ruch turystyczny, jak widzicie teraz jest 8. Tutaj praktycznie nikogo nie ma na plaży, a i też w mieście ludzie zazwyczaj odsypiają wszystko. Czekajcie, bo zaczyna padać. Ludzie odsypiają, jest wolniejszy ruch, możecie swobodniej się przemieszczać, swobodniej możecie biegać. Również po tych turystycznych miejscówkach, które zazwyczaj są zatłoczone, gdzie jest pełno ludzi, tam wtedy możecie się spokojnie udać rano i pozwiedzać to, co chcecie pozwiedzać, czy znaleźć te miejscówki do zwiedzania, czy restauracje i tak dalej. Dlatego to jak najbardziej wam polecam. Za dzisiejsze oglądanie bardzo dziękuję. Ja się chyba zawijam do hotelu, bo zaczyna padać. Polskie morze to jest jednak coś. Za dzisiejsze oglądanie bardzo dziękuję. Tutaj macie mewy, a tutaj na górze gdzieś macie jakiś fajny film od YouTube'a do obejrzenia. Dzięki, na razie, cześć.